miło Was widzieć w najnowszym weekly vlogu. Zaczynamy nowy tydzień. Ten tydzień zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, bo lecimy na kemping. Już chyba powtarzam to z milion razy, ale wybaczcie mi, dlatego że zastanawiam się, jak to wszystko ugrać. Zobaczymy. Jedziemy do Josu. Pogoda zapowiada się naprawdę super, więc pewnie będzie osobny vlog z tego miejsca. To jest okolica Name, tam gdzie wtedy byliśmy ostatnio i tam mi się bardzo podobało, więc mam duże, jakby to powiedzieć, oczekiwania, jeżeli chodzi o Josu. Dużo pozytywnych opinii słyszałam na temat tego miejsca, więc chciałabym spróbować nagrać tam osobnego vloga. Zobaczymy. Zobaczymy też, jakie będą atrakcje, więc pewnie tutaj zacznę, a skończę we wtorek. Wrócimy wtedy do wtorku, ale to wiecie. Zaczniemy, bo też ciekawie się zapowiada. Będziemy jechać na zakupy dzisiaj, ogarniać sprawy na kemping, więc czemu by nie zrobić jakiś festiwal. Pokażę Wam. Chyba wiem, o co chodzi. Chyba chodzi o świetliki. Tak. Poli? Chyba tak. Bandiranam Gurang. Coś ciekawego. Wiała mi winda. To zdążę Wam powiedzieć. Niestety my nie będziemy na ten festiwal jechać. Szkoda, bo to jest świetlikowy. Raz byliśmy. Niestety nam nic nie wyszło. Było zimno. Po pierwsze. Po drugie, świetlików prawie w ogóle nie było, więc to zależy naprawdę, bo ludzie się głośno zachowywali. Z tego, co kojarzę, żeby zobaczyć świetliki, to musi być naprawdę cichutko, żeby one wyszły. A było bardzo dużo ludzi i niestety dzieci krzyczały. Dobra, spójrzcie, to przygotowałam dla mojego syna. Tutaj mamy ręcznik, mamy strój kąpielowy, piżamkę, mamy bluzy i bluzki i mamy spodnie, skarpetki, majtki i zapasowe rzeczy, bo bierzemy też zapasowe, czyli krótkie spodenki dla maluszka i mamy też bluzeczki zapasowe na wszelki wypadek, jakby było za ciepło albo za zimno, to zawsze mamy zapas. Wolę wziąć tym razem w taki sposób, niż na przykład ostatnio, tak jak było troszeczkę za zimno niestety. Ma być około 18-20 stopni jakby. Zestawiki dla mnie, taki klasyczny na co dzień do chodzenia, to mamy bluzkę z spodenkami, plus mam bluzę z długimi spodniami, takie wiecie, do zniszczenia, poplamione trochę. Na drugi dzień mamy sukienkę, chyba dodam jeszcze sweterek, na wszelki wypadek, jakby gdzieś wiało lub coś tam podobnego, to żeby był jednak sweterek. Mamy też spódnicę razem z 2 bluzeczkami, w zależności jaką bym chciała w danym momencie mieć ochotę na stylizację. Mamy też kolejną sukienkę, a tutaj jest spodnie z bluzką, długie spodnie z bluzką, takie właśnie bardziej na wyjście, piżamka, a akcesoria to jak na razie czapka, ale dołożę jeszcze parę. Ostatnimi czasy są modne takie chusteczki na głowę. Zróbmy sobie haul z Olive Young i przedstawię Wam produkty, które zakupiłam ostatnio i które zakupiłam dzisiaj. Może zaczniemy od tych wcześniejszych. To mamy szampon do włosów Tsubaki. Kiedyś słyszałam o nim pozytywne komentarze, więc już go testowałam. Jak na razie poczekam z opiniami, może zrobię Wam taki w ogóle osobny filmik z kosmetykami nowymi oraz z
tymi moimi poleceniami ostatnimi, dlatego że całkiem sporo ich się uzbierało. Jak wiecie, Body Beauty już nie istnieje, dlatego myślałam, że może tutaj będę robiła też filmiki takie kosmetyczne, jako że troszkę już w tym siedzę i mogłabym pociągnąć troszkę tego tematu, na przykład w te czwartkowe filmy albo jako filmy dodatkowe. I jeszcze zobaczę, pomyślę, jeżeli będę miała dużo, to będziemy wtedy. Mam też krem, dlatego że mi się już kończą moje kremy, więc czas kupić nowy. I ostatnio Monika właśnie polecała ten na zaczerwienioną skórę i to jest Inteca Shooting Cream od Make Prem. Zobaczymy, ja chcę to przetestować, ale to będzie wtedy, kiedy zrobi się naprawdę wilgotno latem, bo to jest raczej z tych kremów lżejszych. Mam też maseczkę Pro Bioderm 3D Lifting Cream Mask. To jest maseczka, która ma liftingować nam twarz. Zobaczymy, czy to zadziała. Oni ogólnie mają ten krem taki Bioderm 3D Lifting Cream. Też kiedyś chciałabym go wypróbować. I co zakupiłam dzisiaj? Dzisiaj kupiłam ponowne opakowanie z moim ulubionym PDRN-em. 2 opakowania, w środku jest mniejsza buteleczka 15 ml i 30 ml. Te 15 pójdzie dla mojej siostry, bo ona chciałaby wypróbować. Ja za to dla niej i dla siebie mam PDRN od Medicube i to jest ten Pink Peptide Serum. Chciałabym go przetestować, zobaczyć, czy fajny jest, dlatego że niestety cenowo troszkę wychodzi to taniej niż ten od CNP, ale co się dziwić, CNP naprawdę jest dla mnie rewelacyjny. Dla mojej siostry kupiłam Dive In Toridena. To serum takie nawilżające, naprawdę fajne jest. Jeszcze ani razu mi nie zaszkodziło. Mamy też tu Pentacel Repersika Shooting Cleanser i bardzo jestem niego zaciekawiona. On kosztował jakieś 14 000 za 2 opakowania. Myślę, że tak dam mojej siostrze jedno opakowanie, a drugie sobie wezmę. Dla mojej siostry jest oczywiście Riddle Shot 300, bo ona już teraz 300 będzie używać, a jeszcze nie skończyła mojej 100, a chciałabym go użyć, raczej ten zaczęłam używać i mam jeszcze z Bocha, który jest kolagenowy, więc wiecie, trzeba posprawdzać. Mamy tutaj też Abiba Gummy Sheet Mask Heart Leaf Sticker i Sodium Hyaluron i to są maseczki takie Gum Sheet, one są z Abiba i moja siostra sobie zażyczyła, żeby je kupić, więc kupiłam. I mamy też 5 maseczek z Mediheal kolagenowych. To jest w ogóle ich nowa taka wersja maseczek. Ogólnie Mediheal robi rebranding, taki refreshing swojej marki i to dobrze, bo naprawdę zaczyna to wszystko wyglądać tak, jak powinno wyglądać. Słuchajcie, też kupiłam na kemping dodatkowe wkłady, bo one troszkę dłużej utrzymają ten chłód w lodówce i to są te takie ice pack. No i ostatnia rzecz to jest do słuchawki prysznicowej, filtry. Naprawdę trzeba je używać, bo niestety, tak jak widzieliście w filmiku, one nie wyglądają za dobrze po pewnym czasie. Dobra, kończę, bo widzę, że się znowu rozgadałam niepotrzebnie. Mamy pierwszy dzień po kempingu, czas się ogarnąć do życia. Dzisiaj muszę iść po chleb, dlatego że mój mąż na dzisiaj zamówił, więc będzie chlebek. Jestem ciekawa, jaka cena, bo ostatnio podrożał do 6 000 za bochenek, więc ta cena rośnie masakrycznie. Jeżeli jesteście ciekawi, co dzisiaj mam na sobie i co ta parasolka ze mną robi, to zapraszam Was na film, który już pewnie wyszedł, jest na kanale, grzeje się. O tym, co noszę w ciągu tych dni, jak byłam i na kempingu, i po kempingu. Dzisiaj jest gorąco, więc już wkraczają na maksa krótkie spodenki, krótkie bluzki.
I słuchajcie, już wczoraj Eliasz miał włączoną klimatyzację, dlatego że w nocy zrobiło się ciepło, 21 stopni, a to dlatego też, że zamontowaliśmy tą klimatyzację i nie możemy u Eliasza okna na oścież otworzyć, dlatego jest to troszeczkę problem i zdecydowaliśmy się, że po prostu na początek włączymy mu klimatyzację, żeby było ciepło, troszkę chłodniej. Bo Eliasz jednak jest chłodnolubnym człowieczkiem. Ma to troszeczkę po mnie. Ja nie jestem fanem takiego ciepła, dlatego włączyliśmy mu klimatyzację. Kiedy jest bardzo gorąco, on się od razu tak poci, przebudza się często i dlatego też przychodzi do nas w ciągu nocy spać w naszym i ucieka później od nas w nogi, żebyśmy go nie zgrzali za mocno. No, takie historie rodzinne. Właśnie zbieram się na rower. Niestety nie mam za dużo czasu, dlatego że musiałam poczekać na pranie, je wywiesić, bo to jest pościel, którą dzisiaj i tak będziemy używać, więc musi wyschnąć. A muszę przecież odebrać chleb i skoczyć na zakupy. Nie jestem pewna, czy pojadę na zakupy rowerem, czy jednak nie będę musiała z Eliaszem pójść. To jeszcze się przekonamy, jeżeli starczy mi czasu, bo już jest 13:30, więc no niby 2 godziny, ale jednak 2 godziny, a nie na przykład 3 godziny, żeby wszystko ogarnąć i wrócić. Bo nie chciałabym też tych zakupów tachać do przedszkola Eliasza. Dobra, ja biorę moją torbę. Co prawda nie wiem, czy ona będzie idealna właśnie na zakupy na rower, ale zobaczymy, czy się spisze. Mam nadzieję, że koła są napompowane, bo w zeszłym roku jak go używałam, to niestety musiałam pompować rower i już nie było tak kolorowo. No tak okej jest, chyba starczy. Dobra, ruszam. Słuchajcie, czuję się, jakby ktoś mnie po prostu zabrał, przyciągnął przez ulicę i tak się czuję właśnie. Jest strasznie ciepło, więc wypad rowerowy był dobrym pomysłem, dlatego że bardzo szybko wszystko ogarnęłam. Jest 2:30, ale słuchajcie, jednak ta torba na rower się nie nadaje. Niestety spadła mi, kiedy straciłam, jakby tak powiedzieć, balans, ale nie balans w sensie takim, że jechałam na rowerze i upadłam, tylko po prostu jak odpinałam rower z zabezpieczenia, to wtedy niestety miałam małe przekrzywienie roweru i całość spadła. Mam nadzieję, że się nic nie potłukła. Teraz będę to rozpakowywała, przygotuję, może uda mi się przygotować część obiadu, dzięki czemu będę jakby coś to powiedzieć do przodu z jakąś częścią. Liczę na to, więc nie ma co gadać. Ja się zabieram za robotę i będziemy się słuchać później. Nie ma w domu, dlatego mamy taki dzisiaj self-care day. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Muszę uspać Eliasza. Ogólnie chciałabym pomontować filmy. Też myślę, że wybierzemy się do Daiso. Sprawdzimy co ciekawego. Może pomyślę, co też przydałoby się zabrać do Polski. Plus, słuchajcie, muszę dokupić mięsa mielonego, dlatego że zarobiłam gołąbki. Okazało się, że tego mięsa jest za mało i
patrzcie, ile kapusty mi zostało. Naprawdę dużo, więc zadanie na dzisiaj także kupić mięso mielone, żeby dobić te gołąbki. Część zamrożę, dzięki czemu albo mój mąż, kiedy będziemy my w Polsce, a on wróci do Korei, będzie miał co jeść, albo Klaudia, jeżeli będzie miała ochotę, to także sobie rozmrozi takiego gołąbka i po prostu zje. Przypomnij sobie o Polsce. Kawa. I jak widzicie po moim ubiorze już się zaczyna troszeczkę ciepło robić w Korei, więc super. Super, nie super, bo jeszcze jest ta temperatura taka znośna, ale też czytałam ostatnio artykuły, że się zaczyna Changma. Changma to jest oczywiście koreańska pora deszczowa i niby już się zaczęła na Jeju, powinnam powiedzieć, na Jeju, więc zapowiada się naprawdę ciekawie. Ja dopijam kawę, trochę jeszcze ogarnę w mieszkanku i będziemy się zbierać po Eliasza i wtedy na spacerek. W końcu na spacerek, bo już dawno nie byłam. Przyjdź zobaczyć, chcesz? No, rundkę. Dobra, przyszła parasolka, którą sobie zamówiłam. Jest to specjalna parasolka, taka, jak ona się nazywa, kroszet, czyli no nie wiem, lace, o matko, znowu zapomniałam, dobra, nieważne, jak zobaczycie to, o, takie opakowanie dostałam, ładne, patrz, nie? A czemu jest pies tu? Gdzie? No, wygląda tak, jest czarna, dobrze. Tak. Tylko nie podoba mi się tutaj ta końcówka, no ale już chyba sobie wybaczymy taką końcówkę. Otwórzmy. O, jak to jest? Przygotowuję się do wyjścia, a lecimy na lunch. Moim mężem przyjechał po pracy, później idzie jeszcze do lekarza. Muszę Wam za chwilę coś pokazać, co dostał od lekarza. Też taka nietypowa rzecz. Za chwilę Wam pokażę, ale używam teraz tuszu nie polskiego, ale europejskiego. Mam z Bourjois, tak? To się nazywa Bourjois. Czarny muszę zużyć, bo już troszkę są ze mną i w ogóle te polskie, zagraniczne, europejskie tusze są znacznie mocniejsze. Większość tych koreańskich, one są takie bardzo delikatne. A patrzcie, co mój mąż dostał. O! Tadam! What is this? This is... Hanja. Kania? Hanja. Jak? Hanjak. I to są takie torebeczki. I to są w ogóle takie napoje w torebeczkach, które mają pomóc właśnie w wyleczeniu mojego męża organizmu szybciej. Takie śmieszne są bardzo. Często właśnie w takich szpitalach orientalnych dostaje się właśnie takie torebeczki z różnymi napojami. Możecie też kojarzyć, że często kobiety od swoich teściowych zawsze dostawały właśnie takie też saszetki z napojami, żeby, wiecie, przygotować organizm do ciąży. Tak, te dramy zawsze uczą i bawią, jak to się mówi. Lecimy na ten lunch, bo już głupoty gadam.
W ogóle zaczęli nam robić cały parking, wymieniają nawierzchnię, super, bo znaczy, że coś się dzieje w naszym apartamentowcu. Powiedzmy apartamentowcu, więc to jest naprawdę spory plus. W ogóle mój mąż mówi, że nie tylko ten Haniak jest takie popularny, właśnie żeby po wypadkach samochodowych lub coś tym podobnego od doktora dostaje się takie napoje, żeby zregenerować się, ale także ostatnio bardzo popularne stały się dajoty, jak? Haniak? Dajoty Haniak? Czyli takie właśnie saszetki na odchudzanie. Sporo kosztują, bo one jakieś 300 000 kosztują, więc jest to naprawdę sporo pieniędzy miesięcznie na to, żeby dostać takie saszetkę i codziennie pić. Ale także są popularne te same dla dzieci. Dzieci dostaje się, żeby po prostu lepiej się rozwijały w trakcie właśnie naszego wzrostu i tym podobnego, więc bardzo ciekawe, tylko takie już na miesiąc kosztują 400 000. Ciężko powiedzieć, czy to jest jakoś pomocne, czy nie. Kiedyś chciałabym może spróbować takie na miesiąc kupić dajoty Haniak, ale wiecie, to jest jednak koszt całkiem spory, więc nie wiem, może kiedyś mi się uda coś takiego kupić i przetestować na 1 miesiąc. Catch this one. Zakupowy, co udało mi się zakupić w second shopie. Kupiłam sobie polo. Tym razem mamy szerokie polo w paseczek z jakimś takim potworkiem malutkim, ale do jakichś shortów będzie idealnie, na przykład do skórzanych. Kolejną rzeczą, taką nietypową, bo jest to bardziej narzutka, a nie bluzka, koronkowa w takim właśnie bardziej może gotyckim, wiktoriańskim stylu. Koroneczka przyświtująca, więc nakładamy na przykład na jakiś koronkowy stanik, coś takiego typu. Kolejna rzecz to jest także króciutka bluzka w jasnym kolorze. Tutaj ma ściągacz, więc możemy dopasowywać długość i jest ona specjalnie zakupiona do takich spódnic, którą na przykład zakupiłam sobie tym razem, bo mam spódnicę tego typu. Myślę, że kolorystycznie będzie idealnie pasować do tej bluzki. Ja ostatnio bardzo polubiłam te proste spódnice dłuższe, które tutaj mają się kończyć tak około pępka, dzięki czemu one tak fajnie leżą i troszeczkę brzuszka zakrywają. Właśnie do takich typu spódniczek będzie ta bluzka. I kupiłam też sukienkę. Sukienka w kwiaty z ładnymi plecami wiązanymi. Nie są to duże plece wiązane, ale myślę, że będzie fajnie wyglądać do jakichś sandałków. Naprawdę wydaje się super. I tak jak wczoraj Wam pokazywałam parasolkę, którą zakupiłam, chodzi mi o tą, to w końcu się zorientowałam, raczej Monika mi powiedziała, jak powinnam ją zamykać. To pokażę przy okazji różnicę między tą drugą parasolką, bo mam dwie. Jedna jest taka bardziej w stylu właśnie sportowym na co dzień, bo jest lekka, malutka i poręczna. I pierwszy taki widok różniący się między taką zwykłą parasolką przeciw deszczową, to jest ten tył, który właśnie jest tyłem czarnym i on broni nas przed poparzeniami słonecznymi, przed złym działaniem UV i słuchajcie, ta parasolka też może być używana przeciwdeszczowo. Po koreańsku ona w ogóle się nazywa Yangsan i to jest ta.
A ta druga, to tak jak Wam wcześniej pokazywałam, ona jest kroszetowa, czyli z koronki i wyciągamy ją w taki sposób. Ona jest tutaj odwrócona na lewą stronę, czyli tą stroną, która ma nas chronić przed promieniowaniami słonecznymi i tak jak otwieramy, wygląda trochę jak ten kapelusz tej czarownicy. Otwieramy w taki sposób, ona się tak fajnie otwiera, blokuje i wygląda w taki sposób, a słuchajcie jak się ją zamyka. Zamykamy w taki sposób, że normalnie chowamy i te żeberka niestety jeden po drugi trzeba połamać w taki sposób ręcznie. Nie bójcie się, one się nie złamią. Tak? I wtedy dopiero zawijamy. Śmieszne, zabawne. Ja nie mogłam się zorientować jak to działa, ale na szczęście udało mi się. Dajcie znać, jaka parasolka Wam przypadła do gustu, czy w ogóle używacie i czy będziecie używać parasolek przeciwsłonecznych. Ja pewnie jak przyjadę do Polski, no nie za bardzo, bo wszyscy będą się na mnie chyba, tak mi się wydaje, dziwnie patrzeć. Ale dajcie znać. Mam nadzieję, że ten film się Wam podobał. Będziemy się widzieć w kolejnym. Mam nadzieję już takim do przygotowywania się do wyjazdu do Polski. Ja tutaj kończę, bo my weekend spędzamy ze znajomymi mojego męża, więc też będzie, myślę, fajnie. No to co? A i na zakończenie w przyszłym vlogu powiem Wam na pewno, o co chodzi z strojami kąpielowymi dla dzieci, bo widziałam, że wiele osób się tym zainteresowało, więc zapraszam tym bardziej do polajkowania, subskrypcji kanału i do usłyszenia. Pa!